Padłem na ziemię, a on wyszczerpał drzwi, kurwa, bulldog francuski hałasował i sąsiedzi otworzyli drzwi, zobaczyli też. Miałem zawał w wieku 31 lat chyba. A czego nauczyłeś się o człowieku, obcując z osobami w kryzysie? Że jest takie miejsce, że nie masz nadziei. Waliłem wódę, bawiłem się i chodziłem do pracy. I nigdy się do tej pracy nie spóźniałem. Nigdy nie byłem L4. Ja przychodziłem i udawałem, że jest wszystko w porządku. I czekałem te 8 czy 10 godzin. Wychodząc, biegłem do sklepu i waliłem sobie 200, żeby się uspokoić. W Polsce w oficjalnym badaniu z 2026, czyli z teraz, zdiagnozowano 31 985 osób w kryzysie bezdomności, 82% mężczyźni, 16 kobiety, a to jest tylko to, kogo się udało zliczyć. Największy problem zaczął się wtedy, kiedy zacząłem odkrywać moją orientację homoseksualną. Ciężko jest przyznać, że miało się gówno zamiast domu. Nikt mnie nie nauczył, jak wygląda normalna miłość, więc jak dorastałem, siadałem na cudzych kutach i liczyłem, że ktoś mnie pokocha. To jest tak, powiem ci, smutne. Stanąłem sobie na takim wiadukcie i mówię, kurwa, jakby tak skończyć, po co mi to wszystko? Ale że mam psa i że zostawię po sobie takie gówno, że nawet umrzeć bym nie umiał ładnie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Duszno Podcast. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Sobierajski. Siema, cześć, dzień dobry. I zastanawiałam się, jak cię przedstawić i może najpierw bym powiedziała, że... Kurczę, jak to... No bo, czy można cię nazwać pisarzem, dziennikopisarzem? Blogerem. Dobra. Mam bloga, więc... Bloga, którego wam bardzo serdecznie polecam. Gwiazda reality show The Traitors. I chyba co najważniejsze dla mnie to działacz społeczny. Coraz bardziej. No, tak, trochę też samorzecznik, który mówi o swoich doświadczeniach z alkoholizmem chociażby, czy z chorobą alkoholową, tak to bym bardziej nazwała. Więc dużo. Taka ciekawostka, że my się z Pawłem widzimy pierwszy raz po, ja nie wiem ile to, ale już 15 latach? Nawet więcej chyba. Krakowa, no. Więcej. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. Po jakiego grzyba trzeźwiejącemu alkoholikowi reality show, takie jak The Traitors, bo tu nawet wspomniałeś poza kamerami Felicjańską i ja oglądając, bo jestem fanką, jak już tutaj ci, co dłużej mnie śledzą, wiedzą, reality show wszelkiego rodzaju, oglądając Królową Przetrwania, zastanawiałam się to samo patrząc na nią. Po co wam to było? Nie wiem, po co to było Ilonie, natomiast ze mną jest tak, że ja z tym alkoholizmem to nie... Bo ja się generalnie od dziecka mocuję z życiem. Najpierw było to siłowanie na rękę, a później to się przerodziło w mocne zapasy i w okładanie się po ryju z tym życiem. I ten alkoholizm u mnie trwa już jakby czynny był bardzo i ten najbardziej aktywny był kilka lat, nie? I jak zaczęła się ta moja przemiana, tylko taka realna, nie trwająca 7 dni albo 8 dni i bez wyznaczenia terminu, to pojawił się ten The Traitors. Ja absolutnie nie byłem fanem tego formatu. To nie było tak, że marzyłem od pierwszej edycji, ale było coś w mojej głowie takiego, jadąc do Warszawy pociągiem, do pracy, że mam czegoś mi brakuje. Jak nie mam tej wody, nie mam imprez i to był 4. miesiąc chyba mojego trzeźwienia, moja terapeutka mówiła mi, że idzie mi całkiem dobrze. To ja mówię, dobra, zgłaszam się. Bez konsultacji z nią. To był ostatni dzień zgłoszeń. Wysłałem zgłoszenie i jak zaprosili mnie na casting i powiedziałem jej, że jest taki program i w ogóle, to powiedziała, jesteś pierdolnięty. Jesteś chory, jesteś nienormalny. Nie utrzymasz tego. Ja mówię, że utrzymam. Ona mówi, musisz mieć samoświadomość, więc jeśli to czujesz, okej, ale pamiętaj, że to jest pierwszy krok do piekła. Że ty jesteś na początku. A ja bardzo potrzebowałem czegoś na trzeźwo. Potrzebowałem czegoś na trzeźwo, takiego od początku do końca mojego, że ja odzyskuję jakąś sprawczość w życiu, bo ja bardzo wysoko funkcjonowałem. Ja waliłem wódę, bawiłem się i chodziłem do pracy. I nigdy się do tej pracy nie spóźniałem. Nigdy nie byłem L4. Ja przychodziłem i udawałem, że jest wszystko w porządku. I czekałem te 8 czy 10 godzin. Wychodząc, biegłem do sklepu i waliłem sobie 200, żeby się uspokoić, żeby było fajnie, żeby wrócił mój stan takiego lekkiego rauszu. I tam poszedłem trzeźwy i zastanawiałem się, co ja potrafię trzeźwy. Czy ja potrafię trzeźwy się gdzieś dostać? Czy taki niezapity, nieczerwony, nieopuchnięty? I jak dostałem się do Traitors, jak zadzwonili, jak robiłem kroki i wracałem w ogóle z grupy AA porannej, to oni do mnie zadzwonili, powiedzieli, że się dostaje i sobie pomyślałem, kurwa, to trzeźwy jest zajebista. Że ja trzeźwy się tam dostałem. No.
Nie żałuję. Nie żałujesz? Nie żałuję. Nie żałuję udziału. Bo wiesz, ja się zastanawiałam, bo no może ja nie towarzyszyłam wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu, no ale towarzyszyłam Żeni wychodzeniu z uzależnienia od innych substancji i po prostu widzisz, że to jest taki człowiek otwarta rana. I potem oglądam to The Traitors, gdzie no, nazwali cię hamem i bucem i uważam, że nie bezpodstawnie, bo bardzo duża część, albo może nie bardzo duża, ale spora część twoich zachowań, ja ją odbieram, mówię to o moim doświadczeniu, jako przemocową wobec tam paru osób. Wiadomo, jest montaż, inne rzeczy, oczywiście, że tak, ale mimo wszystko jednak to się wydarzyło, nie? I z drugiej strony śledzę sobie ciebie i czytam twoją historię i po prostu czuję to, że to jest wrażliwy, głęboko wrażliwy, zraniony człowiek, który po prostu próbuje się pewnie bronić, ochronić i tak dalej. Tylko, że zrobiłeś to na oczach, wiesz, całej Polski, a ludzie są bezlitośni. Wiesz co? I teraz ja od razu chcę to, żeby to wybrzmiało też i żeby wszyscy usłyszeli. U mnie nie ma czegoś takiego jak, bo to montaż. Nie, ja taki byłem. Jakby No właśnie. koniec z tym i usprawiedliwianiem się montażem, bo mam wrażenie, że ludzie idąc do tych programów mogą zrobić wszystko, a później jest takie złote zaklęcie, taki wysryw, że ale to jest montaż, to jest telewizja, oni mnie tak zmontowali. Nie, mnie tak nie zmontowali. Jakby ja nie żałuję tego, jaki byłem, bo na ten czas tamten Paweł, tam prawie rok temu, taki był wtedy i tak reagował i nadal trzymałem gardę, bo ta moja szorstkość skąd się bierze i ja cały czas trzymam gardę i tam w tych wszystkich bardzo skrajnych emocjach, w izolacji, te nerwy mi bardzo puściły. Głowa mi strzeliła kilka razy. Za kilka zachowań czułem potrzebę przeproszenia i to wyjaśnienia tego. To, co dalej się z moimi przeprosinami stało i to, co było rozkręcone, to już inna sprawa. I mówię też o innych uczestnikach. Natomiast to nie jest wina montażu. To jest to, co ja powiedziałem. Natomiast ja wychodząc z tego programu i trzeźwiejąc dalej i będąc dalej trzeźwy w ogóle bez ryzyka, ja nie poczułem żadnego ryzyka tego, że zapiję. To jest fajne i dla mnie bardzo budujące. Też zasługa mojej terapeutki. Doszedłem do takiego momentu, który bardzo lubię mówić i mam takie hasło, że jeśli nie wolno mi popełniać błędów, to jak mam odbierać nauki od życia? Popełniłem totalnie dużo błędów. Mogłem kilkanaście razy zamknąć mordę. Mogłem zamknąć mordę, ale ta gęba się nie zamyka. Żabkę w niedzielę wcześniej zamkną szybciej niż moją gębę. I tak jest. Nie zamknąłem tej mordy. I jeśli to było przemocowe, to ja niestety zabrakło mi wtedy narzędzi do tego, żeby być innym. Właśnie dlatego się zastanawiałam, dlaczego tak wcześnie poszedłeś, bo podejrzewam, że na etapie, ale rozumiem tą pobudkę, totalnie to kumam teraz, bo ja tego, wiesz, oglądając tego nie wiedziałam. Wiedziałam, że jesteś trzeźwiejącym alkoholikiem, który się władował, ja wiem też, czym jest telewizja, nie? Bo sama tam żyłam, może nie w takich formatach, ale jednak wiem byłaś, trochę. Tak. I po prostu, zastanawiałam się, dlaczego jeszcze jak masz takie ciało, taką otwartą ranę, idziesz i sobie to robisz, bo wiesz, to nie... Podejrzewam, że przyniosło też bardzo dużo pozytywnych rzeczy, ale czy ten balans ci się zgodził? Wiesz co, to jest tak, że jakby oddzielam opinię od hejtu, bo też nie znoszę tego polskiego... Jeśli podoba wam się nasz content, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania kanału i do podbijania naszego filmu, ponieważ w ten sposób realnie pomożecie nam się rozwijać. A jeśli chcielibyście więcej, jeśli chcielibyście Aftertalk, newsletter i inne ciekawostki, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania nas na Hero za jedyne 3 euraski miesięcznie. To jest w sumie mniej więcej tyle, co kawka. Możecie raz, że nas wesprzeć, a 2, że dostać naprawdę kopę fajnego, bonusowego kontentu. Ułatwiania sobie i buforowania wszystkich swoich krzywd takimi hasłami, jak nie montaż, to jest hejt. No nie wszystko w internecie jest hejtem. Opinia, zachowałeś się jak buc i cham, miałeś prostackie zachowania, nie możesz się tak zachowywać, nie wolno tak traktować ludzi, to nie jest hejt. To była opinia człowieka, który wkurwił na mnie, bo coś oglądał i jakby ma jako widz ma do tego prawo. Hejt zaczął się, gdy życzono mi zapicia się na śmierć i grożono mi jakimiś różnymi rzeczami albo pisano, że jestem patologią. To wtedy dla mnie był hejt. Natomiast o dziwo bo wpadłem w taką czarną dziurę gówna i czytałem te komentarze. I najgorsze, co mogłem zrobić, na początku robi. Najgorsze, co mogłem zrobić, czego mi odradzał każdy, to było
wejście z nimi w dyskusję. I jak zacząłem wchodzić w dyskusję i to się zapętlało, to niestety internet to jest folwark absolutnej hulaszczy i przemocy i tam nie ma ograniczeń. Natomiast doszedłem do momentu, w którym znowu mam takie poczucie, że chciałbym, żeby ten świat wyglądał, nasz świat, tak jak to, co ludzie piszą w komentarzach, jak bardzo pięknie deklarują jakby pewne wartości i jak fajnie opowiadamy o wszystkim. Bo ja sprawdziłem te najmocniejsze hejterskie profile. Boty bardzo często. I boty, ale dużo hejterskich prawdziwych. To są ludzie, którzy zarzucają mi to, że jestem wulgarny i da się go słuchać, ale lajkują posty Paczesia i uwielbiają chodzić na stan Paczesia. Więc jakby widziałem, że ludzie po prostu gdzieś tam idą za... Jest taki efekt kuli śnieżnej i lawiny tego, że jak się zacznie, to lecą po kolei. Zresztą telewizja ma to, że na początku mnie nienawidzono, później mnie kochano w tym programie. Jak tam wytypowałeś Tak, dobrze, to byłeś w ogóle gwiazdą. A później znowu z Tak, powrotem, tak. więc jakby już na koniec mi to odpuściło. A zrobiłem, wiesz, ja też zrobiłem sobie to dlatego, że alkoholicy nie dorastają. I ja wiem, że przez te lata, które piłem, ja naprawdę nie dorastałem. Ja mam 36 lat, a zatrzymałem się trochę w tej mojej młodzieńczej lekkomyślności, bo zatraciłem ten etap dorastania i teraz ja bardzo szybko muszę dorastać i pewnych rzeczy się na nowo uczyć, pewnych mechanizmów. Ale nie żałuję. Też mnie ktoś tam dopuścił, pozwolono mi. Myślę, że dużo rzeczy, które były pokazane, to były rzeczy o mnie. Jakby cieszę się z tego, ja jestem fanem tego montażu dlatego, że pokazano mnie. Że na pewno nie zmontowano mnie inaczej i nie zrobiono ze mnie kogoś, kim tam nie byłem. Bo taki byłem. No, mogę żałować albo nie, ale taki byłem, więc za montaż nie mam pretensji. A jeszcze tak a propos tego hejtu, tak szybko nawiążę, bo może słuchają nas osoby, które są w takim momencie, bo ja sama widzę, często zapraszam gości do podcastu, którzy nigdy nie byli w podcaście i oni są w tym etapie, na tym etapie, na którym myśmy byli, że czytają każdy potem hejterski komentarz, przeżywają, mają zniszczone dni, odpisują i tak dalej. I jak jesteś na takim etapie, to co ja proponuję zrobić, co mi pomogło, to odpisz na ten komentarz sobie, tylko go nie opublikuj. Po prostu wywal to, co tam chcesz wywalić, tylko nie klikaj, ja to czasami do dzisiaj robię, nie? Że nie klikam opublikuj, tylko albo odpisuję jakieś głupoty, piszę tam, zupa pomidorowa. Ja się w pewnym momencie wyrzuciłem ze wszystkich grup The Traitors, odlakowałem The Traitors i dawałem sobie czas na to, kiedy korzystam z social mediów i to zadziałało. No. Wrzucałem swoje posty, nie przestałem czytać komentarze. I tak jakby ta machina internetu działała, bo byłem bo byłem w takiej hoście totalnej popularności, więc nie musiałem nic więcej robić. Nie musiałem podbijać tego, co robię. Przestałem czytać. I proponuję wszystkim, wywalcie to z głowy. Nikt za was nic za was życia nie przeżyje. A podoba ci się taki spotlight? Tak, no. A do czego ci jest potrzebny? Czuję, że jestem sprawczy, że jakby ta moja sprawczość działa i że ona... Moje życie to jest historia jednego wielkiego kompleksu, który narastał. Zawsze za brzydki, za gruby, za chudy, za pryszczaty. I gdzieś ja nie miałem w ogóle wyrobionego poczucia własnej wartości. I nadal go nie mam. I nadal go wyrabiam. I tak lubię łechtać swoje ego tym. Bardzo uwielbiam się smyrać po tym ego. I tak po brzuszku, i tak delikatnie. Ale teraz doszedł jeszcze ten projekt, o którym pewnie pogadamy, czy koczuli. Tak, I jeśli co robię, umiem przekształcić w coś innego niż smarowanie się kilsem mojej twarzy dupy i mówienie, że kocham Kilsa Rituals, to okej, bo ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast ja nie jestem ładnym kolesiem, nie jestem kolesiem z reklamy kremu Nivea i jakby mam taki ryj, że raczej nie powiem, ale mogę zrobić coś dobrego. Przepraszam bardzo, co ty opowiadasz? Ja tu mam parę takich cytatów naprawdę mocnych a propos tego dnia. Ale mogę coś zrobić dobrego. Jeśli to przyczyni się do tego, że ta rozpoznawalność jakakolwiek przerodzi się w coś dobrego, a przeradza się, to jest git. Bo też czytałam takie zarzuty i ja osobiście głęboko w nie nie wierzę i uważam, że są krzywdzące, bo też wiem, ile potrzeba dać z siebie, żeby dać drugiej osobie uwagę i to takim marginalizowanym ludziom.
że były zarzuty, że po prostu wybielasz się teraz, jak to się nazywa? To się jakoś Ocieplanie nazywa? wizerunku. Ocieplanie wizerunku i te wszystkie sprawy. Ja jestem tak wyjątkowo cieplutki, że już nic nie muszę robić. Ale bo ty to też zacząłeś przed The Traitors, tak, nie? ja zacząłem to przed The Traitors. The Traitors skończyło się w jakimś tam momencie. Musiałem poczekać, aż ono się skończy. Musiałem przyjechać do Rafała, bo my się w programie umówiliśmy na to. Ja szukałem kuchni w Warszawie i to było bardzo to może trudne. powiedz, co robisz, bo my tak gadamy, my Dobra. wiemy, a ludzie nie wiedzą. Jest taki projekt Człekoczuli, który pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Na razie ta pomoc opiera się na tym, że w jeden weekend miesiąca, najczęściej ostatni, zaczęło się to 14 lutego, miał swoją premierę ten projekt. Wychodzę na ulicę Warszawy z paczkami, z jedzeniem. Tam jest jedzenie, cały obiad dwudaniowy, Bo ty jesteś owoce, kucharzem. słodycze. Tak, słodycze. Właśnie nie powiedziałam, że jesteś kucharzem. Jestem kucharzem, ale ten kucharz to trochę już coraz bardziej odchodził u mnie. Lubię, ale bardziej się skupiam na innych rzeczach. Natomiast zarobkowo tak. Ale wracając, wychodzę na ulicę Warszawy, bo mam takie wrażenie, bo ja nie wiem, ile mnie kieliszków dzieliło od tego, żeby trafić na ulicę, bo ta bezdomność zaczyna się dużo wcześniej. Ta bezdomność to jest pewien... To jest trochę tak jak lot ze spadochronem i po prostu ten spadochron ci nie otwiera. Ale ty już jesteś w trakcie lotu, spadania, nie? I nie wiem, i mój spadochron pewnie się otworzył w ostatnim momencie, ale wychodzę na tą ulicę dlatego, że ci ludzie absolutnie nie mają poczucia, że mają po co iść prosić o pomoc. Nie Bezdomni, potrafią. Osoby w kryzysie bezdomności. Tak, w kryzysie bezdomności nie mają poczucia, że mogą prosić o pomoc. Nie mają narzędzi, żeby doprowadzić się do stanu, w którym tą pomoc otrzymają w każdej instytucji i po prostu nie mają nadziei. I to jest chyba najbardziej brutalne w tej historii. Oni po prostu stracili nadzieję. A ja wychodzę, siadam z nimi, gadam, żartuję, przybijam piątkę i mówię, że są ważni, bo ja dostrzegam w sobie w wieku 36 lat, że każdy człowiek jest ważny. I na tym buduję swoje poczucie wartości. Na tej prostej zasadzie, że człowiek jest ważny, że człowiek jest istotą bardzo potrzebną. Każdy człowiek jest potrzebny, jest po coś. A tyle, ile jest osób w kryzysie bezdomności na ulicach, to jest historii. Każdy ten człowiek ma swoją historię. A ta nasza bezduszność, omijanie ich jak kałuże na ulicy, to jest czysty egoizm. Mi się też wydaje, że strach, wiesz? Jest może trochę strachu, natomiast my mamy takie swoje poletko nadal jakieś takie w Polsce, że my bardzo myślimy o sobie, bardzo mnie jest gorzej, a ja bym chciała to, ale ja też nie mam. I ja nie zachęcam do dawania pieniędzy. Ja zachęcam do takiego prostego ruchu, kupienia jedzenia, zapytania, czy czego potrzebujesz. Jak ktoś ci mówi, że pieniędzy, to mówi, że pewnie, ale ja ci pieniędzy nie dam. Daję ci rozwiązanie, nie? Ja wiem, zostały mi zarzucane te hasła o tym, że ocieplam swój wizerunek. Szanowni Państwo, naprawdę w dupie mam kogoś w internecie. Ja nie jestem osobą publiczną, ja byłem tylko w programie telewizyjnym, po którym za tydzień może już nikt o mnie nie pamiętać. Jakby tak jest. No ale wiesz, jakby też gadaliśmy przed nagraniem, że pomału się stajesz osobą publiczną, bo będziesz robił kolejny program. Gdzieś tam wiadomo, że funkcjonować będziesz jakby w obrębie show biznesu, więc to tak już nie do końca. No mi się wydaje, że jednak każdy, kto pokaże tą twarz przed milionami osób, po części jest już osobą publiczną, nie? Patrzą na nią, oceniają ją, sam dobrowolnie się wystawiasz na tą ocenę. Dałem do tego powody, dałem przestrzeń na to, natomiast wychodzenie do tych ludzi to jest ten moment, w którym właśnie ja jestem bardzo prywatny i niepubliczny. Publiczna jest pomoc. Ja chcę, żeby ta pomoc była publiczna. Tak. Ja mam zasadę i to wszyscy ludzie, którzy przychodzą do tego projektu i pomagają, a jest ich już coraz więcej i sporo się robi. Jest zasada, nie nagrywamy wyjścia na ulicę. Po wyjściu z cyrku Motyli, gdzie gotujemy, nie ma, telefony są chowane. Nie ma nagrywania, nie ma upubliczniania wizerunków i nie ma robienia głupiej kampanii na pomaganie ludziom. Ci ludzie są w różnym stanie i na różnym poziomie traumy i przesilenia w życiu. I to jest dla mnie ważne, że wychodzimy do ludzi, a nie dla ludzi gdzieś tam, którzy nas obserwują, nie? A jak jesteś na tej ulicy i rozmawiasz z tymi osobami, to czy czujesz, że to jest dla nich realnie istotne? Bo wiesz, czasem jak mijamy takich bezdomnych, to dlatego ja to mówię, że na przykład ja sama odczuwam lęk, że ktoś mi powie, weź wypalaj, albo tam, no wiesz, różne rzeczy się mogą wydarzyć, a
trochę tak jak śledziłam twoje social media i twoją opowieść o tym, to tak spojrzałam na to z innej perspektywy, że pewnie ci ludzie realnie potrzebują tego, żeby ktoś im chociaż przez chwilę potowarzyszył, tylko że mają też, podobnie trochę jak ty, tą zbroję, która mówi nie podchodź, bo się boją odrzucenia albo... Może jest wstyd, może jest strach, a może po prostu bardzo wiele razy ich coś dotknęło No. i dostali po brzuchu i trzymają gardę, tak jak ja. Natomiast są różne historie. Są historie ludzi, którzy chcą z tobą pogadać, są historie ludzi, którzy wezmą paczkę i się nie odzywają, są historie ludzi, którzy odchodzą i mówią, że jakby chcieli, to by przyszli po pomoc. Ile ludzi, tyle historii. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą. Są historie kobiet, które były bite, są historie facetów, którzy przegrali majątek w hazardzie i są ludzie, którym po prostu coś nie wyszło w życiu. Są też niestety, i to jest chyba taka najtrudniejsza dla mnie sytuacja, osoby w kryzysach psychicznych, które po prostu nie wiedzą, co się dzieje. I jakby mają odpięty tą zdrową optykę na świat i nie wiedzą do końca, gdzie są i jak mają reagować. Fajnie jest to, że są też ludzie, którzy chcą tej pomocy. I zdarzyło mi się już 2 razy zawieźć kogoś do szpitala. Bo też zaznaczmy, że ty umieszczasz w tej paczce notatkę. Tak. Jest kartka, na której są adresy miejsc, w których można prosić o pomoc. Z każdym z tych miejsc się wcześniej kontaktowałem i pytałem, czy takie osoby w jakim stanie, im tłumaczę, że tu musisz być trzeźwy, ale też jak przyjdziesz w jakimś stanie, to też ci pomogą, pozwolą ci się umyć. Ważne jest to, że dają im jedzenie, bo często są jakby w sytuacji nietrzeźwości te osoby, natomiast to jedzenie ma też poprawić metabolizm. Na pełny żołądek jest ciężej się napić, zapić i upić, więc to też jest dla mnie ważne. I chodzi o to, żeby ta pomoc, jeśli jedna osoba skorzysta kiedyś, będzie wiedziała, że może gdzieś iść, to jest dla mnie sukces. Chcę, żeby się to rozrastało, chcę jeździć po innych miastach, ale to wszystko w przyszłości. Robię to bardzo powoli i z taką totalną wrażliwością, żeby ten projekt nie stał się takim galopującym altruizmem, bo tego jest za dużo. Ja nie chcę stać się sensacją, nie? Bo to nie o to chodzi. A czego nauczyłeś się o człowieku, obcując z osobami w kryzysie? Że jest takie miejsce, że nie masz nadziei, że nie masz, że jest takie, że sięgasz naprawdę dna i ja kilka razy myślałem, że jestem na dnie, że nic się nie zmieni. Gówno, prawda. Że jak wychodzisz na tą ulicę i widzisz tych ludzi, mają czasami pusty wzrok. I ja mówię, a dlaczego pany nie pójdą po pomoc? A po co? Ja już jestem do niczego. Usłyszałem kiedyś takie zdanie od pani, że byłam bita, jak teraz bym oddała, nie mam, z synami nie mam kontaktu. Ja mówię, ale może pani to wszystko odzyskać. Ale po co? Ja już nie jestem nikomu potrzebna. Ja sobie tu jestem, a jak będę mogła, to już mnie nie będzie. I to było takie miażdżące, że tam nie masz żadnej nadziei. I możesz im mówić, powtarzać, że są potrzebni. I niektórzy cieszą się i dziękują. Ale ta akurat jedna pani Miśka powiedziała, dobra, dzisiaj jestem potrzebna, jutro nie. I tam nie ma nadziei. Ona nie ma argumentu, nie ma słów, które jej przekonają. I myślę, że to jest już tak głęboki kryzys, że jeśli ona nie sięgnie, jakoś nie będzie miała takiego impulsu w sobie, to się nie zmieni. I tego się nauczyłem, że jest miejsce w życiu, w którym tracisz całą nadzieję. No. A dlaczego człekoczuli byli ratunkiem dla ciebie? No bo ja generalnie jestem strasznie knomny i ja zobaczyłem siebie na ekranie, jak ja potrafię być knomny przy całym swoim bagażu tego, że w siebie nie wierzę i mam małe zaplecze poczucia własnych wartości. To generalnie bywam knomny. No dlatego mówię, że mi się to skojarzyło, że jest przestraszony chłopak, który za wszelką cenę chce chronić Tak. siebie, więc jak taka ciłała atakuje. Tak, No, tak. A ci człowiekoczuli uczą mnie tego, że w tym momencie, gdzie gasnę cały, i muszę być skupiony tylko i wyłącznie na drugim człowieku. Nie na swoim poczuciu wygody, nie na swoim poczuciu dobrostanu i nie na tym, żeby ktoś mi mówił, że robię coś dobrego. Tylko wychodzę anonimowo ja na tą ulicę i rozdaję te paczki. To nie jest tak, że ja wychodzę i ci ludzie na mnie czekają i oni siedzą w jednym miejscu i wyczekują mnie, bo Paweł przyjdzie. Nie, trzeba naprawdę poświęcić kilka godzin.
Pierwsza akcja to było rozdane 20 paczek, a w ostatni weekend rozdaliśmy ich 50. I to się rozwija i rozwijamy też pole działania. Jest coraz więcej wolontariuszy, którzy ze mną chodzą. Oczywiście każdego instruuję, żeby to się rozrastało, żeby to szło sprawniej i z tych kilku osób jakby robi się tych osób naprawdę mnóstwo, bo problem jest totalnie powiększający się. To teraz mały stop. Wrzucimy statystykę. W Polsce w oficjalnym badaniu z 2026, czyli z teraz, zdiagnozowano 31 985 osób w kryzysie bezdomności, 82% mężczyźni, 16% kobiety, a to jest tylko to, kogo się udało zliczyć. Podejrzewam, że margines jest duży, no ale wyobraźcie sobie, no to jest populacja małego miasteczka. No. To nie jest to, że to nie jest jakiś naprawdę realny, ogromny problem, tylko to są tysiące osób, które są bez dachu nad głową, a też podejrzewam, że bezdomność to nie jest tylko to, że nie masz domu, nie? No, to jest, no i wiesz, i ja w tym momencie, kiedy ja wychodzę do tych ludzi, uczę się całkowicie odciąć od myślenia o sobie w jakikolwiek sposób, i w ten dobry, i w ten zły. I to mi czyści głowę, bo czyszczenie głowy dla mnie teraz to jest umiejętność niemyślenia chociaż przez chwilę w jakichkolwiek kategoriach o sobie. Bo fajnie jest się odpiąć od siebie. Bez żadnej metafizyki opowiadania o wyjściu z ciała, wychodzić ze swojej głowy. Bo w tej głowie u mnie kotują się najróżniejsze rzeczy, bo ja mam ADHD i strzela mi ten łeb strasznie. I teraz wychodzę z tej głowy. Na czas tego bycia na ulicy skupiam się tylko na tych ludziach. Na logistyce, na tym, żeby wszystko doszło ciepłe, żeby się nikt nie zgubił i żebyśmy naprawdę każdej z tej osób, która będzie chciała z nami gadać, żebyśmy poświęcili tyle czasu, ile będziemy czuć, że ta osoba potrzebuje. Żeby jej nie zostawić w momencie, kiedy ona jest w trakcie zdania, bo ważne jest to, żeby te osoby mogły się wygadać i mogły ci podziękować i mogły poopowiadać głupoty czasami, ale niech sobie pogadają, bo nikt z nimi nie gada najwidoczniej. No. A funkcjonując w obrębie tej pomocy osobom w kryzysie bezdomności, jak widzisz temat pomocy systemowej? I gdzie ona jest? Jaka jest? Czy jest? No jakaś na pewno, ale jak ty to widzisz jako osoba, która wyszła na tą ulicę, realnie przebywała z tymi osobami, rozmawiała z nimi? Pomoc systemowa istnieje, no pewnie, że jakby są miejsca, gdzie można się zgłosić. Natomiast problem polega na tym, że znowu wymagasz od osoby w kryzysie aktywności i pierwszego ruchu z jej strony. Są fundacje, jest świetna fundacja Daj Herbatę, która co poniedziałek rozdaje naprawdę kolosalne i jakieś monstrualne ilości jedzenia. Ubrania, jakby prowadzi tą pomoc bardzo dobrze, jeśli chodzi o produktywność i zasoby, ale to jest 13 lat pracy ciężkiej u nich. Jest Serce Miasta działające na Pradze, które skupia się na kobietach w kryzysie bezdomności. Ale to znowu są gdzieś tam fundacje. Pomoc systemowa, najgorsze jest to, że ona w niej się nie mieści realny człowiek, który jest na tej ulicy. Nie interesuje mnie to, czy ktoś jest zapity, brudny, nie interesuje mnie to, czy ten człowiek przed chwilą walnął sobie coś w żyłę, w nos, nie interesuje mnie nic. Ten człowiek jest na ulicy, nie interesują mnie powody, dopóki on o tych powodach nie chce mi powiedzieć. A powody tego, dlaczego znalazł się na ulicy, są dla mnie tylko momentem, w którym ja mogę coś z tego wyciągnąć, żeby jeszcze bardziej mu pomóc, a nie oceniać. Nie oceniam jego stanu trzeźwości i niczego, co z tym związane. Pomagam każdemu. To, że ma przy sobie piwo albo przed chwilą brał łyka wódki, nie interesuje. Mogę mu tylko powiedzieć, że da się nie pić, da się odciąć, natomiast jest to bardzo trudne. Rozumiem to. Zjedz chociaż, żebyś nie pił na pusty żołądek. Nie zmienię go. Tam jest potrzebna terapia, tam jest potrzebna pomoc psychologiczna. To jest bardzo duży zakres tego, czego ci ludzie wymagają. Noclegownie są przepełnione. W noclegowniach jest ciężko, bo panują tam trudne warunki kradzieży, różnych przemocowych też sytuacji. No i nie możesz się zgłosić wszędzie w stanie upojenia na przykład. Jest ci ta pomoc odmawiana. Najbardziej wkurza mnie to, że w ostatniej akcji przy dworcu centralnym leżał mężczyzna na ziemi. To, że miał przy sobie alkohol, który leżał obok, nie interesuje mnie. Z tym człowiekiem nie było kontaktu. I nie jestem osobą,
z wykształceniem medycznym, żeby móc ocenić, dlaczego ten mężczyzna leży na ziemi i nie ma z nim kontaktu. Jeśli ktoś leży na ziemi bez kontaktu, wzywany jest pogotowie. Dlaczego ludzie stojący naokoło mówią, no ale on jest pijany. Rozumiem, że pani ma do tego takie zaplecze, żeby oceniać jego stan, bo ja oceniam to, że człowiek leży na ziemi. Zadzwoniłem na pogotowie, mówię, że osoba najpewniej w kryzysie bezdomności leży na ziemi, nie ma z nią kontaktu. A czy piła alkohol? Nie wiem, proszę pani, nie wąchałem, czy piła alkohol, nie ma z nim kontaktu, nie mogę zapytać. No tak, ale jak jest pijany, to my i tak nic nie zrobimy. Jak nie zrobicie? Z czym nie zrobicie? W końcu po 15 minutach kłócenia się przyjechała ta karetka, spędziliśmy tam bardzo dużo czasu. Mężczyzna jakby został docucony, odmówił pomocy medycznej, bo bardzo nie chciał, był bardzo przestraszony. I na odchodne od medyków usłyszałem, no widzi pan, no z takim to się nie da pomóc. No widzi pan, no ale na tym polega pana praca. To chyba praca medyka nie polega na tym, że musisz komuś pomóc. Ty jakby jesteś do pomocy, a nie wiem, o co chodzi. Jakby dzwoniąc na straż miejską zimą, usłyszałem, że jak jest nietrzeźwy, to i tak mu nie pomożemy. A nawet trzeźwiałkę go nie weźmiemy, bo to kosztuje. No. Wiesz co, to jest jakaś w ogóle potworna abstrakcja dla mnie, bo raz, że alkoholizm jest chorobą i zawsze mnie to zadziwia, czy jakby ktoś leżał z rozwalonym łokciem i złamaną ręką, to też by tak powiedzieli. Nie wiem, pewnie Bo, wiesz, to jest to chory zależy, człowiek. jakby wyglądał, no. Bo no to może jest, tak. my jesteśmy A estetami, drugie okazało to się. jest to, że przecież jakby alkohol jest legalny, jest ogromne społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu. Jest fan nadal. Wiadomo, a mimo to, jeżeli już pojawiają się osoby, które są chore, to wtedy udajemy, że to w ogóle oni nie istnieją. Bo fajnie jest być chorym, trzeźwiejącym alkoholikiem, który dobrze wygląda, który opowiada o pięknym obrazku tego, jak trzeźwość mu pomogła w życiu, jak trzeźwość jest fantastyczna. To ja chciałbym też przy okazji tego kryzysu bezdomności, tego, że ja jestem trzeźwiącym alkoholikiem, obalić pewien mit. Trzeźwość jest jest strasznie ciężka, jest do dupy. Ja się codziennie biję z myślami. To jest tak, że jest ich mniej. Jasne, masz narzędzia, cieszysz się z trzeźwości. Natomiast trzeźwość sama w sobie nie jest niczym fajnym. Ta różowa chmurka, na której jesteś, trwa czasami miesiąc, czasami pół roku, czasami rok, ale później przychodzi życie i mierzysz się z całym tym gównem, które wcześniej przepijałeś, na trzeźwo. Jest do dupy totalnie. Masz wielokrotnie ochotę się napić, bo wiesz, że jak się napijesz, to wrócisz do tego stanu takiego błogiego chwili wyjścia na wszystko. Więc ci ludzie, którzy leżą na tych ulicach, piją dlatego, że nie znają innego stanu. Oni wiedzą, jak jest lepiej. Pewnie tego nie pamiętają. I pewnie tyle razy się zawiedli na systemie, na ludziach, że co im zostaje? Jak się zapije, to się zapije. A piję dlatego, że muszę. Jest to uzależnienie nie tylko psychiczne, to już jest fizyczna potrzeba wtłaczania w siebie trucizny. Natomiast my społecznie mamy, oprócz przyzwolenia, bardzo lubimy ładne historie. Bardzo lubimy słuchać ludzi, którzy mówią, jak trudno było wyjść z alkoholu, ale patrzcie, jak ja teraz żyję. Super, świetnie, gratuluję. Natomiast ja chciałem obalić mit, trzeźwość nie jest łatwa i nie jest przyjemna. Czyli jest chujowa i zawsze będziesz czuł z tyłu, na karku, na plecach taki oddech tego, że może się nie udać. Ja mam taką obawę, nie? Ja na początku mojego trzeźwienia, po pierwszym miesiącu, jak już rzeczywiście czułem się coraz lepiej, to wpadłem nie w ten strach picia, tylko ja miałem paniczny strach nienapicia się. Ja cały czas myślałem o nienapiciu się. Nie możesz się napić. Nie napijesz. Nie wchodziłem do sklepów. Prosiłem kogoś, żeby zrobił zakupy. Wysłałem partnera do sklepu, żeby robił zakupy, bo bałem się wejść do żabki. Żebym czasem nie powiedział tego słowa za dużo. Piwo. Bo znam historię ludzi, którzy po prostu poszli po fajki i wychodzili z wódką. No to akurat wiele osób, które wychodzi z uzależnienia od alkoholu, o tym mówi, że to jest dramatycznie trudne, bo musisz pójść po chleb do sklepu. I tam jest alkohol. I wszędzie jest ten alkohol. wszędzie. No tak. Oglądałem wczoraj coś oglądałem na YouTubie i znowu jest reklama wspaniałych ludzi, którzy się cieszą. Dobra, z piwa zero. Jakby ja nie demonizuję piwa zero. Zaczynajmy tego. Natomiast pojawia się piwo z marką Żywiec i ta marka jest alkoholowa, a ja jako alkoholik znam tą markę doskonale. Ale po co oni reklamują piwo zero? Bo to o to chodzi, bo ja kiedyś skolautowałam Karolaka za tą reklamę świąteczną z Mikołajem. Co ja tam się nasłuchałam na swój temat, że to piwo zero to moje.
Przepraszam, ale marki produkujące alkohol, one reklamują piwo zero Bo mogą, po bo to, nie ma żebyś alkoholu. tak, sięgnął Brand po jest ten procent. sam. No tak, Brand jest ten sam. tak. Piwo zero stoi na szarym końcu, na dole półki. Ten alkohol procentowy jest zawsze pięknie oświetlony i pięknie prezentowany w sklepach. Ja mam obok siebie duży sklep i ostatnio wszedłem po cholerne banany do owsianki i musiałem minąć całą aleję nierozłożonych butelek i puszek alkoholu. I serio zacząłem odwracać wzrok, bo poczułem się taki słaby i myślę sobie, ja bym zaczął znowu pić. I pomyślałem sobie, jesteś kurwa słaby, że ten kraj ci nie pomaga, więc ja... To wiesz co, ja ci powiem, co powiedziała, bo co po odwyku na bank znasz. Tak, bo to... mam książkę w ogóle przy sobie, tak. czytam sobie. I Gośka Halber u nich była. I ona jest tam już od lat trzeźwiejącą alkoholiczką. Chyba też napisała książkę i bardzo mnie poruszył taki fragment o tym, że ona powiedziała właśnie, że jak jesteś w tym procesie dochodzenia do trzeźwości, to ważne, żeby te upadki cię nie definiowały. Że to jest twoja droga i że ważne jest to, że nawet jeżeli upadniesz i się złamiesz, bo społeczeństwo chociaż bardzo ci nie pomaga, bo wystarczy, że pójdziesz właśnie do żabki po kole nawet i po prostu się złamiesz, to że najważniejsze jest to, że za każdym razem się podniesiesz. I właśnie, żeby dać sobie tą zgodę na to, żeby przeżyć ten upadek, nawet nie nazwać to porażką, że to jest też dla niej przynajmniej to był element tej drogi, tego, że ona sobie musiała to wybaczyć, że nie jest, wiesz, idealna i że nie zawsze jej się udawało. I kurczę, powiem ci, na maksa mnie to poruszyło, bo to było takie też prawdziwe, wiesz. Ja nie wiem, czy uda mi się utrzymać trzeźwość. Jakby żyję tą zasadą dziś nie pijesz i powtarzam sobie to co godzinę i w każdym momencie sobie to powtarzam i mam już coraz więcej narzędzi do tego, żeby się nie napić. Natomiast ja właśnie wpadła mi ta myśl, bo chciałem to powiedzieć, dlaczego przyszedłem do tego programu. Ja serio chciałem powiedzieć tym ludziom, że jestem alkoholikiem. Ja serio chciałem, żeby to wybrzmiało, bo teraz czuję taki społeczny przymus, że się nie napiję, że przed całą Polską powiedziałem, że jestem alkoholikiem i jest mi łatwiej. Jest mi łatwiej. Ja mówię też to w domu i znajomym, że kurwa, cała Polska wie, że jestem alkoholikiem. Dlatego ja tak prosto o tym piszę. Bo to jest trochę taka transakcja wiązana, taka NDA-ka podpisana ze społeczeństwem, że ten alkohol to jest tajemnica, której nie mogę zerwać. Że będę miał bardzo mocny społeczny ostratyzm, bo ja nie jestem ofiarą alkoholu i też nie będę opowiadał bajek o tym, że alkohol jest jakimś takim środkiem diabolicznym, bo jest trucizną, musiałem sobie to przetłumaczać. Natomiast nie alkohol mnie zniewoliło mnie wszystko, co było we mnie. Alkohol był tylko środkiem znieczulającym. Nie jesteś uzależniony od leków dlatego, że lubisz smak leków, jesteś uzależniony od bólu, jakby ból cię uzależnił. A leki są jakby jakimś takim przystankiem i niestety na tym przystanku zalegasz i bierzesz z tego przystanku ten bagaż i niesiesz, nie? I ciężko było się z niego oswobodzić. Przypomniało mi się też, chyba to Krystian Durman powiedział, który u nas był w podcaście i on też miał duży problem z alkoholem i on w ogóle powiedział, że on liczy te 24 godziny trzeźwości i że on jest po raz kolejny 24 godziny trzeźwy od tam iluś lat. I że to jest ten ogromny właśnie... Tak. Ja to na początku liczyłem naprawdę minutowo, sekundowo. Ja liczyłem sobie kwadranse. Ja byłem w takim stanie, że... Bo ja źle zacząłem, w ogóle mój wstęp był fatalny do tej trzeźwości, bo ja uważałem, że terapeutka pierdoli. I ja mówię, dobra, fajnie, ale jak mam zerwać teraz kontakt ze wszystkimi, jak to są moje ziomki, są moi znajomi? No tak, ale musisz się na chwilę odciąć dla siebie. To jest tak, jakbyś po przeziębieniu mocnym, po zapaleniu płuc od razu poszedł morsować. Nie możesz tego robić. Ci ludzie nadal mogą być twoimi przyjaciółmi. Daj sobie czas na to, żebyś doszedł do siebie. I ja bardzo szybko wpadłem w to, że nie, dobra, chodzę na terapię, normalnie z ziomkami, przychodzę do mojego ziomka, który jest barmanem i siedzę przy tym barze. I po trzeciej pitej coli, zero, mówię, dobra, piwko może zero byś mi dał? On na pewno, a ja, ma rację. Zaczęło się piwko zero, zaczęło się myślenie o piwku zero. No przecież jak siedzę w barze, no to nie będę pił tylko coli. Wróciłem na tę terapię, ona mówi, no i co? No i co mi o tym powiesz? Ja mówię, no dobra, miałaś rację. Miałaś rację. I rzeczywiście, też polecam każdemu, kto się mierzy,
Zamknijcie mordy, naprawdę. Zamknijcie mordy. Ja tego kilka razy nie zrobiłem w życiu i w programie, ale w terapii zamknijcie mordy. Posłuchajcie mądrzejszych. No, spróbujcie. No. A możemy się tak troszkę, wiem, że to jest bardzo nie po kolei, ale możemy się tak cofnąć troszkę wstecz, No dawaj. bo też myślę, że to może być historia taka o źródłach tego, dlaczego na przykład jako młody człowiek sięgasz po używkę, która cię znieczuli na życie i na świat. I może to trochę też o tym być historia. I powiedziałeś coś takiego. Ciężko jest przyznać, że miało się gówno zamiast domu. No. Nikt mnie nie nauczył, jak wygląda normalna miłość, więc jak dorastałem, i to jest strasznie mocne, przepraszam, ale po prostu mnie to rozwaliło. Więc jak dorastałem, siadałem na cudzych kutach i liczyłem, że ktoś mnie pokocha. To jest tak, powiem ci, smutne. Jakby ja, chcąc mówić o domu, musiałbym mówić rzeczy, których pewnie bym żałował, więc powiem tylko tyle, że ja nie zyskałem tego, co zyskali inni ludzie, których poznawałem w życiu. Taką lekkość, pewność, fajność tego, że ktoś w nich wierzy, że kogoś nie zawodzisz. Ja miałem mój największy problem zaczął się wtedy, kiedy zacząłem odkrywać moją orientację homoseksualną. Ja miałem 13 lat, oglądałem Miss Polonia i patrzyłem na kobiety w kostiumach kąpielowych, a mnie się podobał Krzysztof Ibisz. Krzysztof Ibisz był moim pierwszym crushem. I później pojawiły się demony tego, że bardzo chciałem nie być tym gejem i zacząłem się zatracać w tym. A dlaczego chciałeś nie być gejem? Bo nikt mi na to nie pozwalał. Jak ktoś z mojego otoczenia dowiadywał się o mojej orientacji, to były próby leczenia, była terapia w Lublinie przez Ruch Światło Życie, terapia w Fundacji Odwaga, która do dziś dzień prowadzi terapię konwersyjną. Ja znam jeszcze jedną osobę, która to przeszła i to jest trauma potworna. Ja generalnie zrezygnowałem po 2 razach i udało mi się z tego zrezygnować. Ale ty sam na te terapie... Ja byłem w Ruchu Światło Życie, bo ja myślałem, że jak będę chodził 2 razy do kościoła dziennie, rano i wieczorem, będę się modlił i naprawdę będę nie schodził z kolan, prosząc, żeby zmienił swoją orientację, jeżdżąc na Jasną Górę do egzorcysty, mówiąc, że pewnie mi diabeł opętał wchodząc w jakieś modlitwę o uwolnienie i to ryłobanie i to nie działało i ty dalej chciałeś. Miałem 13 lat, ja zaczynałem bycie gejem, gdy nie było było płatne, nie było Grindra, nie było Felu, nie było nic, nie wiedziałeś. Miałeś pisemko Adam z boku kiosku Ruchu. I mnie zniszczyła najbardziej historia tego, jak straciłem prawictwo, a to było w wieku bardzo młodym. 14 lat. Tak. Bo ty tak o tym trochę piszesz, zaowaluowanie, ale to jest naprawdę nie trudno się domyślić. To jest tak, że mówiłem się z kimś, kto nie miał tyle lat, ile miał mieć, ale poszliśmy dalej. Był jakiś pitting, ja myślałem, że to jest to wszystko, ale on przekroczył granicę i dzisiaj to byłoby nazwane wprost, ale ja nie chciałem tego przekraczać. No i poszło bardzo mocno i ja wtedy nie wiedziałem, co się ze mną stanie. Ja zacząłem się strasznie brzydzić i nie wiedziałem dlaczego. Już teraz wiem dlaczego, bo to wywołało u mnie ogromną traumę. Sobą, tym z czym się mierzę i w co się mogę przepoczwarzyć. Czyli taki się stanę, jak ten człowiek, że taki będę. No i tak dorastałem w tym napięciu i w tym, że nie mogę nikomu o niczym powiedzieć. No i tak zyskiwałem szorstkość, a później zaczęło się życie i jako dojrzewający chłopak nie miałem o czym ładnym powiedzieć ludziom, więc zacząłem wymyślać historię o sobie, opowiadać o sobie jako lepszym, albo fajniejszym, albo takim, żeby ktoś kogoś pokochał. Ja marzyłem o tym, żeby ktoś mnie pokochał. Jakby dla mnie na przykład to, że ktoś chciał szybko łamać tą drogę i skracać ją, iść do łóżka, oznaczało, że będzie ze mną. Ja nie schodziłem z klasów. Ja ciągle tylko mierzyłem się później z nieodpisywaniem, nie odbierałem telefonów. I doszedłem do tej granicy, że później też skrzywdziłem i też nie potrafiłem zaufać, zakochać się i myślałem, że każdy robi mnie w chuj, więc ja też tych ludzi robiłem w chuj i wpadłem w takie obłędne koło nienawidzenia siebie. I wtedy nie wiedziałem, że to jest nienawiść, a przeze mnie przezięła czysta nienawiść do samego siebie, do tego, jak bardzo nie mam w sobie nic wartościowego.
I ja pierwszy raz pijany byłem rzeczywiście w wieku 14 lat, sztolc. I ten alkohol już wtedy mi towarzyszył już cały czas. I o ile inne używki nie były jakimś tam długoterminowym przystankiem, tylko próbowaniem wszystkiego, to alkohol był zawsze. Bo alkohol przecież był bezpieczny, bo alkoholu nie mówi się źle. Narkotyki są B. Narkotyki są tym, co... Nie zaczynamy tego tematu. No, ale tak. alkohol jest romantyzowany. I jak oglądałem seriale, to piłem z tymi bohaterami. Przecież jak wracałeś zmęczony po pracy, to piłeś. Ja wracałem zmęczony życiem, więc też piłem. I tak się to zrobiło. Ja traumę z tego, co się stało w wieku 13 lat, przepracowuję dopiero teraz. Dopiero teraz rozumiem, co się wtedy stało tak w pełni. Tak w pełni rozumiem, co mnie spotkało w życiu i że ja nie musiałem sobie z tym dać rady. Że to nie jest tak, że ja wtedy musiałem sobie dawać radę i że ja musiałem komuś o tym powiedzieć i że ja musiałem przełamać wtedy. Nie musiałem. Jedyne, co muszę, to Wiesz, co jest najgorsze? Też, że tak bardzo jest to w nas wtłoczone, że tego się trzeba wstydzić, że jesteś ofiarą przemocy seksualnej. Bo to jest po prostu... To nawet nie było tak, bo ja sobie naprawdę wkręciłem, to przecież to jest moja wina. Przecież ja się umówiłem. Przecież się zgodziłem. Przecież ja mogłem odmówić, odejść. Nie musiałem, nie umiałem. Ja nie umiałem. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ja miałem 13 czy 14 lat. 14 lat łebek, który nie wie, co się z nim dzieje, nie musiał reagować tak, jak zareagowałbym dzisiaj. Bo się ktoś dostałby w mordę. Ale tamten ja nie zareagował. I teraz w wieku 36 lat mógł sobie powiedzieć, że powoli wypijam to gówno z głowy. I zajebiście się z tym czuję. Nie? I dlatego ta trzeźwość jest mi potrzebna. Nie? A jeszcze chciałabym, bo zahaczyłeś o to, i może to też, jeżeli nas słuchają osoby też w takim kryzysie tożsamościowym na przykład, albo które są, wiesz, często są to ludzie na granicy, że ich życie może pójść w jednym albo w drugim kierunku, albo wstydzą się tego, co właśnie odkrywają, bo myślą, że to na przykład jest nienormalne, że pociągają mnie osoby tej samej płci i mogą mieć równie fantastyczne pomysły dotyczące terapii, która cię uzdrowi z gejostwa. Mógłbyś powiedzieć parę słów na ten temat? Co to jest, czym to było, co to zrobiło i jakby... Słuchajcie, jeśli ktoś myśli, że pociąg seksualny, który odczuwa, jest zły, to niech skonfrontuje się z odpowiednią jednostką, ale jednostką całkowicie odpiętą od jakiejkolwiek ideologii i kierunku. To, że wierzysz w Boga, jakby nie kierunkuje cię w stronę psychologa, który musi wyznawać twoje wartości. Idź po prostu do psychologa i opowiedz o tym, co czujesz. Umów się, są miejsca, zadzwoń na telefon zaufania. To jeśli twój pociąg jest czymś złym, to ktoś ci też zaoferuje pomoc. Natomiast pociąg do drugiego mężczyzny, kobiety nie jest niczym złym. Nie musisz tego wywalać światu. Jeśli nie czujesz się gotowy, to zostaw to dla siebie. Miej osoby, którym możesz zaufać, obdarz ich zaufaniem, a to nie jest tak, że musisz to wywalać rodzicom, rodzeństwu czy najbliższej rodzinie. Nie musisz tego robić. Zrobisz to w momencie, w którym będziesz gotowy. Natomiast terapia konwersyjna to nie jest przede wszystkim terapia, tylko to jest przemoc. To jest miejsce, w którym ktoś każe ci znienawidzić siebie samego przez to, że mówi, że to jest nadbudowane, że to jest coś zgniłego, coś robaczywego. Tego się nie da odciąć. To jesteś ty i nie jest to nic złego. Będziesz proszony o to, żebyś źle reagował na obrazy, żebyś kojarzył swoje skłonności i swoje dorastanie seksualne z czymś złym. Ja słyszałem, że masturbacja powoduje, że kiedyś nie będę miał dzieci i że nie będę pełnym mężczyzną. Słyszałem, że jak się kładę spać i będę miał myśli o złe, to mam się modlić, dopóki one nie przestaną. Więc czasami modliłem się prawie do samego rana. Taki zmęczony, wymęczony, nie widzisz efektów i znowu myślisz, że coś jest z tobą nie tak. Zapętlasz się w kierunku tego, że ty nie dajesz rady, a ktoś chce ci pomóc, że przecież dostajesz tyle narzędzi, tyle pomocy, a ty jesteś tak zepsuty, że nic nie pomaga. Gówno prawda. Jesteś zajebisty, a to ci ludzie tworzą i robią przemoc. Jeśli takiej przemocy doświadczasz, to zgłoś się do odpowiednich organów, bo jest to nielegalne i jest to przestępcze. To jest wyrządzanie przemocy. I nie bójmy się w końcu mówić o tym, że zmiana twoich preferencji seksualnych, zdrowych preferencji seksualnych jest przemocą. Ich się nie da zmienić. I nie jest... Ja też miałem taki moment w życiu, że zapytany, czy jakbyś mógł zdecydować, że będziesz hetero, to wybrałbyś życie hetero?
A pewnie, że tak. A ty nie próbowałeś życia hetero? No, nie chcę o tym gadać, Okej. ale było tak, że tak, próbowałem i też kilka osób skrzywdziłem w ten sposób, natomiast to nie było próba życia hetero. Nie ma czegoś takiego jak próba życia hetero. No wiem, to jest To takie, jest, wiesz, ja mówię to umownie, zrobienie bo to... totalnego gówna w życiu sobie i innym i okłamywanie siebie i innych i próba czegokolwiek, zmiany swojej orientacji seksualnej, to jest wyrządzanie jeszcze największej krzywdy sobie, bo się niszczysz doszczętnie. Bo wiesz, co jest takiego, że ta twoja historia przebija w niej to, że ty od młodego dzieciaka, człowieka próbowałeś nie być tym, kim jesteś, ale to jest, wiele dzieciaków niestety to robi i przez to jest im wyrządzana ogromna krzywda, ale ty też podjąłeś całą masę takich konkretnych działań, gdzie zazwyczaj się słyszy, że to rodzice wysyłają na terapię konwersyjną. To byłem zmuszony. A ty, Nie. skąd właśnie w tobie się to wzięło, że ty sam tak strasznie próbowałeś, no w cudzysłowie, zabić samego siebie, wiesz? No to jest właśnie to, że we mnie się nigdy nie zbudowało poczucie własnej wartości, że ja to poczucie własnej wartości mierzyłem i szukałem w akceptacji u innych i jeśli słyszałem, że coś jest nieakceptowalne, to znaczyło, że ja jestem nieakceptowalny, więc zrobię wszystko, żeby się dostroić. To jest trochę tak, i to będzie takie porównanie trochę może naiwne, infantylne, ale trochę jest tak, że jak jesteś w grupie rówieśniczej i wszyscy palą papierosy i ty nie chcesz palić tego papierosa, ale nie chcesz wyjść na frajera, to próbujesz zapalić, nad nie umiesz się zaciągać. To moja historia. I ja próbowałem tak robić, tylko że ja próbowałem się zaciągać czymś, co kompletnie nie było do zrobienia. Nigdy nie mogłem stać się palaczem heteroseksualizmu. Jakby nie da się, nie mogłem uzależnić się od heteroseksualizmu. Spierdoliłem sobie kawał życia tym, że nie zaakceptowałem siebie. Ja też miałem jakąś taką potrzebę mówienia o tym, próbę znalezienia akceptacji przez te moje traumy. Dlatego absolutnie uważam, że wyjście z szafy nie jest koniecznością. Możecie w niej siedzieć tak długo, jak chcecie i jak wam wygodnie. I żadna osoba nie może wam powiedzieć, że wasz coming out jest za późno albo że powinniście go dokonać. Nie. Coming out jest waszym wyborem, a outing kogokolwiek z jego orientacji z przemocą. I to też chciałbym... Absolutnie, ale to ja się zgadzam Tak. z tobą w 100%, bo każdy jest gotowy w innym momencie, a mogą być ludzie, którzy nigdy na to nie będą gotowi. No. I to też jest osobna jakby kwestia. Słuchaj, a jest ten obraz, nie? Tego dzieciaka, który się zmaga z takim potężnym kryzysem tożsamościowym, z potężnym poczuciem własnej wartości. Pojawia się alkohol, który z tego, co rozumiem, po prostu pozwala ci tłumić. Z alkohol. Alkohol jest zajebisty, słuchajcie. I tak będziecie myśleć, jeśli po niego sięgniecie. Ale nie sięgniecie, bo powiem wam, dlaczego to jest marazm. I dlaczego to jest jakaś fatamorgana. Bo ten alkohol działa przez pierwszą godzinę. A później wracasz do tego stanu, w którym byłeś i nic się nie zmienia. Dochodzi ci ból głowy, albo wymioty, albo zażygałeś się i obsrałeś. Ale żeby wrócić do tego stanu, w którym było fajnie, sięgasz znowu po ten alkohol i wyrabiać się też tolerancja. I najgorsze jest to, że dochodzisz do momentu, w którym ten alkohol jest cały czas. Ja w dorosłym życiu przypierałem życie na głupoty, tak, ale alkohol towarzyszył mi każdy dzień. W dzień wolny, wstając rano, dopijałem to, co nie dopiłem wieczorem. Jak mój partner wychodził do pracy, to szedłem do sklepu, żeby kupić alkohol, żeby wypić przed jego powrotem. Musiałem go wypić na tyle dużo, żeby w trakcie wolnego dnia zasnąć od alkoholu, żeby nie musieć nic zrobić, bo ja nie miałem nic do roboty. Co ja miałem zrobić? Taki gruby, zapity, pijany, nie mogłem iść na spacer. Poza tym wszystko cię bolało dnia wcześniejszego, więc piłeś, zasypiałeś, twój partner miał za chwilę wrócić, więc wyrzucałeś tej butelki i mówisz, a może napijemy się piwka wieczorem. On dobrze wiedział, ale no co miał zrobić? Jakby nie każdy musi radzić sobie z twoją chorobą alkoholową i też najgorsze jest to, jak dochodzisz do momentu, w którym ten alkohol jest ważniejszy od każdego i wszystkiego innego. Mój partner pytający mnie w domu, a mogę się napić lampki wina? Słyszał, pojebało cię? Naprawdę nie mogłeś sobie kupić? Ja wpadałem w agresję, w stany absolutnie psychotyczne, że ktoś chce zabrać mi 100 ml mojego wina, mojego piwa, mojej wódki. Że ktoś chce mi odebrać alkohol, alkohol był najważniejszy.
Jak nie miałem pieniędzy, bo nie mogłem mieć ich, bo mieliśmy wspólne pieniądze, nie mogłem mu po raz kolejny go wyjąć z konta pieniądze, żeby nie widział, że dalej piję, bo obiecałem, że nie będę pił, to zbierałem drobniaki i kupowałem najtańszy alkohol. Piłem najobrzydliwsze rzeczy, ale piłem, żeby się zabić w sobie to poczucie tylko bez sensu. I tak dorosłem do takiego potwora. Dlatego jeśli chcecie łagodzić problemy alkoholem, to mam inny pomysł. Złagodźcie go wszystkim. Idźcie na siłownię, basen albo po prostu wykrzyczeć się do lasu. I to działa. A przede wszystkim idźcie po pomoc profesjonalną, bo to też... Ja wiem, że my to powtarzamy bardzo dużo i nawet... Ale jest bardzo ważne. Tak, ze mnie się śmiali, jak prowadziłam audycję w OFIE, że jak szybko pachnie słowo terapia. Ja wiem, że to czasami zajmuje strasznie dużo czasu podjęcie tej decyzji. Chodzisz z tym numerem telefonu w kieszeni przez 3 miesiące, ale postaraj się go kiedyś wyjąć i zadzwonić, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. To jest raz, a dwa, chciałam ciebie teraz z perspektywy człowieka, który jest trzeźwiejącym alkoholikiem, zapytać, czym alkohol jest. Bo powiem ci, że ja, uważam, że wszystko jest dla ludzi i że alkohol jako alkohol sam w sobie nie jest zły, tak jak, nie wiem, nóż sam sobie nie jest zły czy coś tam, ale to już jak go stosujemy tak, i ta hipokryzja wokół tego, że alkohol jest legalny, a inne substancje psychoaktywne są nielegalne i osoby pijące alkohol się czują lepsze i winko to jest coś zupełnie, takiego no po prostu codziennego, że po prostu bądźmy real. I mnie osobiście to strasznie dotyka, mimo że na szczęście nigdy nie ciągnęło mnie w tą stronę, ale to też powoduje właśnie ogromne cierpienie osób zmagających się z uzależnieniem od innych substancji. To powoduje fałszywą narrację wokół tego, czym alkohol jest, więc chciałam się ciebie spytać z perspektywy osoby, która była w tym bardzo głęboko i w bardzo takim mrocznym miejscu. Ja uważam, nie wszystko jest dla ludzi, na pewno nie. Natomiast alkohol nie zniknie. Alkohol będzie i będzie funkcjonował i tego się nie zmieni. I nie mogę dołączyć do grupy orędowników, trzeźwiejących alkoholików często, którzy mówią jebać alkohol. Nie jebać alkohol. Jebać nierozsądek i przyzwolenie na to, żeby alkohol był dalej częścią romantycznej historii o każdym elemencie waszego życia. Alkohol towarzyszy na urodzinach, chrzcinach, pogrzebach, urodzinach, z powodu radości i z powodu smutku. Alkohol nie zniknie, natomiast jeśli sięgacie po alkohol i macie nawet przez chwilę podejrzenie, a może coś jest nie tak, to sprawdźcie to. Naprawdę, to nie chodzi o to, że alkoholizm rodzi się w tym, że pijecie codziennie. Picie weekendowe to też jest alkoholizm. Picie raz w tygodniu to jest alkoholizm. Picie co 2 dni 2 piwek to też może być alkoholizm. A alkoholizm to nie jest choroba, która cię dopada, jak zapalenie płuc, z którym lądujesz w szpitalu i nie możesz oddychać. To nie jest zawał. Alkohol to jest powolny proces wchodzenia dalej i dalej i wyrabiania w sobie tolerancji na więcej i więcej. I jeśli szukasz sobie coraz większych okazji, coraz częstszych okazji do tego, żeby pić, to znaczy, że coś jest problemem. Alkohol jest trucizną. Nie działa, nie ma żadnych wartości, które pozwalają jakby wzbogacić nas jako ludzi i działać dobrze na zdrowie. Zawsze powoduje jakiś uszczerbek na zdrowiu. Natomiast są ludzie, którzy korzystają z tego alkoholu i nie można im tego odmówić. Nie można powiedzieć, nie pij alkoholu, bo to nie chodzi o zakaz. Chodzi o zakaz promowania picia, bo my w Polsce mamy problem z promocją picia, nie alkoholu. Tak. Oglądacie reklamy i piwo ma taką narrację, że to jest nieodłączny element super imprezy grilla ze znajomymi. Okej, jakby kojarzy nam się z grillem, ale to samo piwo później kojarzy nam się z meczem, później wchodzi winko, czyli spotkanie z koleżankami i na koniec dochodzi piwo zero, czyli jak nie chcesz, jak prowadzisz samochód, to nie pij, jasne, możesz wypić piwo zero. Nie możesz. Jakby musisz wiedzieć, czy potrzebujesz, a jeśli myślisz, że potrzebujesz, to znaczy, że już jest coś z tobą nie tak. Alkohol, ciężko jest mi o tym opowiadać, bo nie wiem, jak wytłumaczyć to, że ludzie piją, bo jeśli nie potrzebujesz pić, to po co pijesz, nie? Natomiast rozumiem, czasami jest to dla towarzystwa, dla smaku, albo po prostu, bo alkohol wielokrotnie rzeczywiście, nie wiem, przy jakiejś dobrej kolacji jest
sparingowany i gdzieś tam wzbogaca smak. Natomiast alkohol jest trucizną i jest to udowodnione naukowo i alkohol nigdy nie jest niczym, co poprawi wam imprezę, nastrój czy cokolwiek. Jeśli alkohol poprawia ci humor, to jest to pierwszy stopień do uzależnienia, bo my uzależniamy się od pozytywnych rzeczy. My leczymy w sobie to, co jest złe. My nie leczymy w sobie poczucia radości, poczucia spełnienia. Leczysz w sobie to, co cię boli, nie? Tabletki przeciwbólowe nie bierzesz dlatego, że masz dobry humor, tylko dlatego, że ci głowa boli, nie? Więc alkohol jest bardzo, bardzo podstępny, bo jakby poprawia, nawet jeśli nie wiesz, że masz zły humor i czujesz się trochę gorzej, wypijasz i to ci odchodzi na chwilę. I to jest ten moment, że jeśli zaczniesz czuć, że ten alkohol ci reguluje coś w tobie, to jest pierwszy krok do uzależnienia. A czy to w ogóle można odnieść do wszelkiego rodzaju uzależnień, nie? No bo tak, ludzie się regulują alkoholem, narkotykami, sportem, hazardem, pornografią, jedzeniem, więc jakby to jest takie uniwersalne dość przesłanie, bym powiedziała. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na to jest na szczęście coraz rzadziej, ale bo ja jestem znowu osobą, która bardzo mało w życiu piła alkoholu, teraz nie piję go w ogóle, więc wielokrotnie w życiu mnie spotykały te zapytania, jak to ze mną się nie napijesz, bani się nie napijesz, jesteśmy na urodzinach, bania dla wszystkich, kolejka dla wszystkich. I przepraszam, nigdy nie wiecie, na kogo traficie, bo ja mogę sobie powiedzieć, nie piję, wszystko jest okej, a możecie trafić na osobę w kryzysie na przykład, która walczy po prostu każdego dnia o to, żeby nie sięgnąć po używkę, czy po alkohol, czy po cokolwiek innego, a ty powodujesz, że ona się czuje wykluczona w pewien sposób, bo się z nami nie napijesz. I uważajcie, bo po prostu nigdy nie wiecie, na kogo to trafi i to jest takie podstawowe zachowanie, też myślę, takie empatyczne, żeby tego nie robić, żeby nie przymuszać, że nie wszyscy muszą być tacy sami, nie wszyscy muszą chcieć się bawić na czymkolwiek. A jak już nie macie argumentu, to możecie, ja to odwracam, miałem kilka razy taką sytuację i na to ze mną się nie napijesz, powiedziałem, że ja wolałbym, żebyś ty ze mną właśnie nie pił dzisiaj, pokazał, że może ze mną nie pić. Jeśli podoba wam się nasz content, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania kanału i do podbijania naszego filmu, ponieważ w ten sposób realnie pomożecie nam się rozwijać. A jeśli chcielibyście więcej, jeśli chcielibyście Aftertalk, newsletter i inne ciekawostki, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania nas na Hero za jedyne 3 € miesięcznie. To jest w sumie mniej więcej tyle, co kawka. Możecie raz, że nas wesprzeć, a 2, że dostać naprawdę kopę fajnego, bonusowego kontentu. Bo chyba masz straszne ciśnienie na ten alkohol. No i to trochę niektórych zbija z tropu i nie wiedzą, co powiedzieć. No. To jest bardzo dziwne odwrócenie, sparafrazowanie tego i odbicie im tej piłeczki, że a dlaczego nie możesz się ze mną nie napić? I to niektórzy leżą, nie wiedzą, co powiedzieć. No. A co, tak już troszkę zawijając do puenty, co alkohol wyrządza jednak takiemu młodemu, nieukształtowanemu człowiekowi, dzieciakowi, jak miałeś 14 lat, jak zacząłeś się znieczulać substancją, to jest jeszcze, nieukształtowany mózg. Co ci to zrobiło w życiu? Nie potrafisz wtedy, jak się znieczulasz już w tak młodym wieku, nie potrafisz tak naprawdę rozwijać w sobie niczego prawidłowo. Twoje stany i przygotowanie do kolejnych etapów w życiu jest uzależnione od twojego stanu upojenia i tego, czy akurat piłeś, czy nie. On cię całkowicie znieczula na bardzo wiele rzeczy przychodzi ci koło nosa. Nie chce ci się uczyć, uprawiać sportów, nie chce ci się rozwijać pasji. Jak pijesz, to nie chce ci się wychodzić w końcu ze znajomymi, bo dochodzisz do tego, że możesz sam się napić. Albo znowu znajomi nie chcą wychodzić z tobą, bo ty zaczynasz przesadzać. Nie chce ci się czytać książek, oglądać filmów i o ile mnie ten alkohol, te pierwsze lata były bardzo mozolne i powolne, ale był ten alkohol, na studiach było go coraz więcej, to jak nie miałem przygotowania później do dorosłego życia, do prawdziwych problemów i mierzenia się z problemami, które tylko nawarstwiały się i stawały się naprawdę duże, bo tak jest dorosłe życie, to wpadasz w tą przepaść i w ten tunel, który prowadzi jak tunel w aquaparku do wielkiego basenu, w którym jesteś sam i jest tylko alkohol. I tak się kończy picie w młodym wieku. Nie zdobywasz narzędzi, umiejętności, nie zdobywasz w sobie, nie odkrywasz tych połaci charakteru i zdolności do radzenia sobie z życiem. I wtedy musisz sięgać po alkohol. I wyjście z tego jest totalnie gówniane.
totalnie gówniane i bardzo trudne, bo ja zakładałem wielokrotnie trzeźwość. Ja mówiłem sobie, dobra, 2 tygodnie nie piję. Wychodziło 3 dni, bo się napiłem. I wtedy tłumaczyłem sobie to nic. Ale już nie robili, była długa przerwa, żeby znowu wrócić do abstynencji. Mój najdłuższy okres niepicia, taki świadomy, ale znowu wyznaczony na miesiąc niepicia, to były 2 tygodnie. Ale jak po 2 tygodniach sięgnąłem, to się nawaliłem Poleciałeś. do ziemi. 3 dni do ziemi. Dlatego tak bardzo ważne jest to, bo jeśli chcecie po coś sięgać, to ja wam tego nie zabronię. Natomiast jeśli chcesz po coś sięgać, to najpierw musisz sięgnąć w głąb siebie i wiedzieć, czy masz narzędzia do tego, żeby sobie z tym poradzić. I też ty już trochę o tym wspomniałeś, ale tak mi się teraz przypomniało, że Marta Markiewicz, jak u nas była, też napisała świetną książkę Bez alko i dragów, jestem nudna. I ona powiedziała coś takiego, że to też zabiera ci właśnie ten element tego dorastania i dojrzewania, że jak zaczynasz używać substancji w jakimś wieku, to ten czas, kiedy ty je używasz, to tak jakby ci się jakbyś się zatrzymał w rozwoju na poziomie tego 13-latka i potem kończysz mając 36 lat i ty się musisz życia uczyć na nowo. To prawda. Ja się uczę na nowo mechanizmów. Ja się uczę tego, że nie muszę mieć zawsze racji, że mogę czasami się mylić, że mogę też czasem mieć rację. Uczę się tego, że mogę się nie odzywać, że nie muszę odpowiadać każdemu, że mogę mieć swój czas, że mogę mieć swoje humory, że nie muszę każdego zadawalać, albo nie muszę być też takim, który na wszystko reaguje niechęcią, że musisz nauczyć się totalnie takich podstawowych, głupich rzeczy, które każdy człowiek inny umie. I musisz nauczyć się komunikować ze światem, komunikować swoje potrzeby i to, czego nie lubisz. I to jest przejęcie trudne. To jest przejęcie trudne. Oczywiście jako dorosły człowiek już funkcjonujący i samego patrzenia masz łatwiej, natomiast to, co się dzieje w twojej głowie i to, co się dzieje w ciele, które potrzebuje alkoholu, nie ułatwia tego. Dlatego naprawdę zachęcam wszystkich do tego, że jeśli cokolwiek wam się pierdoli w życiu, to znajdźcie osoby, które z wami w tym głównie posiedzą i wam pomogą. I może być to obca osoba, może być to terapeuta. Najlepiej, jeśli jest już ciężko, idźcie na terapię. Nie bójcie się tego. Ta terapia to nie jest książę na białym koniu i nie jest przyjemnie. Natomiast pamiętajcie, że syropy na kaszle też nie są przyjemne, ale pomagają. I idąc do momentu twojej decyzji, jak inaczej do tego podszedłeś tym razem, że jesteś w tym procesie zdrowienia i udało ci się nie złamać abstynencji przez ile? 1,5 roku już będzie? Będzie rok teraz. Rok. Za miesiąc, za miesiąc od dzisiaj będzie rok. Taki pełen całkowitej abstynencji. Czyli, że udało ci się utrzymać rok abstynencji. Kiedy był ten moment graniczny, gdzie ta decyzja, to nie była decyzja nie piję przez 2 miesiące, tylko to była decyzja zaczynam walkę o siebie, przestaję pić, nie wyznaczam sobie terminu, kiedy następnym razem się napiję. Po kolejnej awanturze, jak zobaczyłem, że mój partner ma pusty wzrok, pierwszy raz w życiu zobaczyłem pusty wzrok mojego partnera. A jeszcze nadmieńmy, że wy jesteście razem bardzo wiele lat. Patrzysz na pusty wzrok partnera i to się rozsypało już kilka razy w trakcie tych 10 lat całkowicie. I przed programem i po programie może się to walić, palić, ale różnica między waleniem i paleniem wszystkiego w życiu na trzeźwo i pod wpływem jest taka, że na trzeźwo reagujesz. Zobaczyłem pusty wzrok człowieka, który to nie jest tak, że on był zły, że on był zawiedziony. On się zaczął mnie bać. On już nie chciał. On się położył, odwrócił, wstał rano, poszedł do pracy. Ja w ten dzień znowu się napiłem, wyszedłem na spacer, stanąłem sobie na takim wiadukcie i mówię, jakby tak skończyć, po co mi to wszystko? Ale że mam psa i że zostawię po sobie takie gówno, że nawet umrzeć bym nie umiał ładnie, że ja bym nawet po tym, że jakby moje odejście z tego świata równałoby się z tym, że wychodzisz takim gównem totalnym, że całe życie walczyłeś o to, żeby być kimś lepszym, a umrzesz jako kupa, jako gówno. Patrzyłem w lustro na grubego faceta, który ukrywał się w 3XL, miał zapuchniętą mordę czerwoną, i taki brud ze mnie wybijał, taki brud życia, takiego nic fajnego, nic mądrego. Zawsze
czuć było ode mnie ten alkohol, ile bym nie wtłoczył w siebie gum i perfum, zawsze wychodził ten alkohol i to, że ja wyglądam jak alkoholik. Po mnie widać było, że jestem alkoholikiem. I stałeś i mówisz, kurwa, nawet się zabić nie możesz. Nawet sobie tego nie możesz zrobić. Byś się zabić, to zostawisz tych ludzi z tym, że byłeś gównem. Wróciłem do domu, on wróci, ja mówię, weź mnie, kurwa, gdzieś, weź mnie. Znaleźliśmy na AA. On mnie to AA zaprowadził i czekał przed tym AA, żebym ja nie wyszedł, bo on wiedział, że ja wyjdę i pójdę po alkohol. Siadłem na tym AA, zapłakany, taki spocony, wystraszony i zaczęli ci ludzie mówić. I ci ludzie przestali. I ja bałem się tego, że ci ludzie będą mówić okrągłymi, ładnymi zdaniami. Nie mówią, że gówno z ciebie jest. I długo już tym gównem, że jest chujowo. Opowiadali o tym, jak oni dochodzili do trzeźwości, jakie to są dramatyczne historie i zaczęli zyskiwać takie poczucie, że ten alkohol działa tak samo na tych ludzi. Historie są różne, ale spotykasz z tymi ludźmi i oni mówią, idź na terapię. A to jest jedno, ale byli bardzo kilka młodych ludzi, mówią, masz tu numer do takiej terapeutki. Sprawdzałem tych terapeutów, zawsze mi coś nie pasowało, trafiłem na swoją, bo to nie jest też tak, że terapeuta musi ci pasować. Masz zamknąć mordę, ale jeśli czujesz się niekomfortowo po kilku spotkaniach, masz prawo zmienić. Nikt się na ciebie nie obrazi. Szukasz i działasz, tak? Ma ci pomagać. Jeśli widzisz efekty, które przychodzą od razu, na terapii od razu widzisz efekty. One są powolne później, natomiast ten pierwszy strzał jest bardzo mocny. Więc jeśli ci nie pasuje, zmieniaj, ale chodziłem na terapię, z AA zrezygnowałem z różnych powodów, bo to też AA mi nie pomagało w pewnym momencie, trochę mnie przyciskało, ale regularna terapia i zamykasz mordę. Nie róbcie tego, co ja, że próbujecie być mądrzejsi. Zaufajcie, zamykacie mordę i jak ktoś wam mówi, że macie iść spać o godzinie 21, to idziecie spać o 21. Regulujecie sobie plan dnia i nie robicie wyskoków przez długi czas. Ja przez te 4 miesiące, dopóki się nie zgłosiłem do programu, żyłem wedle kalendarza. Jadłem te same rzeczy o tych samych porach, dbałem o zdrowie, o to, żeby nie oglądać treści, które mogą mnie wkurzać. Ja byłem fanem podcastów kryminalnych. Jak piłem, zasypiałem z podcastami kryminalnymi. Przestałem pić. Nie jestem w stanie tego słuchać. Nie jestem w stanie. Tak bardzo wróciła moja wrażliwość, która była otępiona, że słucham tylko podcastów typu ja i moje przyjaciółki idiotki i takich naprawdę soft podcastów, które są fajne, nie? I wraca, czucie wraca. Natomiast ten moment u mnie graniczny to był moment, w którym po prostu ja nie miałem tego światełka w tunelu i ja nawet się zabić nie chciałem. Ja nie miałem nic. Nie miałem w żadną stronę. Jedyną stroną było to, że muszę iść przestać pić. To jest jedyna opcja jeszcze. Spróbuję. Ostatni raz. Ale to też jest niesamowite, jak się możesz przejrzeć w ogóle w oczach drugiego człowieka. Ten obraz zostanie ze mną do końca, nie? Człowieka, pusty wzrok i taki totalny strach, że on już się bał tego, że on musi tu być, że on musi kolejny raz koło mnie położyć, że on musi wyjść do tej pracy, on na mnie nie patrzył już wtedy, nie? Ale niesamowite w ogóle, że został przy tobie. To jest nienormalne, to jest nienormalne, to jest jakieś takie, i my wielokrotnie mówiliśmy sobie koniec, i ja mówiłem, że nie, a jednak jest coś, co powoduje, że jest i fajne jest to, że ja teraz, po bardzo dużym kryzysie dalej, który trwał, teraz doszliśmy do takiego momentu, że jak odpoczęliśmy od swoich pretensji, moich, jego, zaczęliśmy rozmawiać o alkoholu i o alkoholizmie. Ja zacząłem mówić, proszę cię, nie pij. Jak dajesz mi buziaka, nie mogę czuć od ciebie alkoholu. I przestał pić. I pyta, mogę sobie kupić piwko zero? I ja mówię, dzisiaj nie, bo dzisiaj czuję, że mam nastrój, boję się. A on mówi, to nie kupuję, nie? Zaczęliśmy o tym rozmawiać. Zaczęliśmy spędzać czas w taki sposób, żeby właśnie mieć przestrzeń czystą poza mieszkaniem, żebyśmy mogli mówić o alkoholu. Ja się nauczyłem rozmawiać o alkoholu, bo jest bardzo ważne dla mnie to, że jak jesteś alkoholikiem, musisz zacząć umieć rozmawiać o alkoholu. No to też zdejmuje, mi się wydaje, taką stygmę wstydu z tego. Musisz I pokazuje, mówić o tym. że to jest choroba i to może naprawdę dopaść każdego. Jest że uczysz się w różnym tempie, ale nie możesz bać się rozmów o alkoholu. Nie rozmawiania, ale bym się napił, tylko mówienia, że dzisiaj się boję, że się napiję. Musi ktoś być, musisz móc komuś to powiedzieć. Sam nie dasz rady. Terapia nie zrobi za ciebie wszystkiego. Musisz funkcjonować. Twój alkoholizm musi funkcjonować razem z tobą w twoim życiu. On musi funkcjonować z tobą. Musisz się nauczyć żyć z alkoholizmem. To jest choroba nieuleczalna, zaleczalna i trzeba z nią funkcjonować. A jaka była rola twojego psa
Bo też tam gdzieś jakiś taki cytacik wyciągnęłam, że on ci w pewnym momencie życie uratował. No, było tak. Jak mieszkałem w Łodzi, to było tak, że ja to wjechało dużo różnych rzeczy i ja syndałem, nie? Zemdlałeś. Syndałem, nie? Padłem na ziemię. A on wyszarpał drzwi, kurwa, bulldog francuski, hałasował i sąsiedzi otworzyli drzwi, sobie też syndałem. Miałem zawał. W wieku 31 lat chyba. Miałem za 30 lat. Miałem zawał. Przesadziłem z alkoholem, z życiem, z hulaszczem, z nerwami, z tym, że sobie nie dawałem rady, że z jednego na drugiego przypominałem sobie tę historię i w wieku 30 lat już mając związek i żyjąc z kimś i w ogóle miałem zawał. Bo coś nie poszło, była kolejna awantura, bo coś. I zacząłem wracać pamięcią tego, jak wygląda moje życie i przerosło mnie, łeb mi strzelił, a później strzeliło serce. No, miałem zawał. I tak nie przestałem. I po tym wszystkim nie przestałem. Także jak chcecie wiedzieć, czym jest alkoholizm, tym, że samoistnie jesteś w stanie, to jest alkoholizm to jest powolne, systematyczne, świadome samobójstwo. Bo wiesz, że się trujesz, bo wiesz, że jest coś nie tak. Może do ciebie to nie dociera w pełni, ale jest to samobójstwo powoli przekładane w czasie. No. A w jakim miejscu teraz jesteś? Słuchajcie, nadal jestem w Radomiu. W ogóle, Pierwsze, ten Radom, ten Radom to jest jakiś taki to jest taki trochę mój kompleks, a trochę takie guilty pleasure. Jak coś oglądasz takiego chujowego i ci wstyd na to patrzeć, ale jednak to lubisz. Ten Radom to jest trochę takie chujowe miejsce, na które ja jednak lubię patrzeć, bo tam jest mniej pokus. Rzeczywiście jest mniej pokus, jest wolniejsze życie. Wymaga ode mnie większej logistyki życia, jak dojeżdżam do Warszawy do pracy. Czasami tam zostaję, ale wracam. Więc ta podróż też wymaga ode mnie różnych rzeczy, więc bardziej się mogę pilnować. Też inaczej odpoczywam, bo mam czas na książkę i na inne rzeczy. A jestem w takim miejscu, w którym nie jestem ekspertem do spraw alkoholu. Wysyłam ludzi na terapię. Dlatego powiedziałam, że trochę jesteś samorzecznikiem. No, Przez nie moralizuję, tylko w swoich doświadczeniach. Jeśli ktoś z tego coś wyciągnie, super, ale ja mówię o sobie, nie mówię o was, bo bardzo, bardzo łatwo jest na początku swojej drogi zacząć diagnozować. Diagnozowanie, alkoholik pozna alkoholika. Gówno, prawda? Zajmij się sobą, zawsze, zajmij się swoim alkoholizmem. Jeden alkoholizm na łeb wystarczy, serio. To jakby każdy ma swój. Ale jestem w tym miejscu, w którym mam plany, marzenia. Chcę, żeby Człowiek Oczuli stali się fundacją. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku i że to się tak rozrośnie. W ogóle jeszcze a propos Człowiek Czułych, czy ja rozumiem, że jeżeli ktoś chciałby dać swoją kontrybucję, chciałby pomóc, to może do ciebie napisać i... Tak, na Instagramie, najlepiej na Instagramie. Podlinkuję wszystko, tak? Można do mnie pisać. Jeśli ktoś chce wesprzeć mnie pisarsko, to mam też Patronite'a, tam na Instagramie znajdziecie, on tak gdzie średnio. Czy to ty tam wspominałeś o Basi? Basi. Basia z Patronite'a? Czy to nie ty? Basia, no. No to Basia nas też wciągnęła na Patronite. Tak, i bardzo super, ale ja w ogóle wiesz co, ja nie umiem w Patronite. Ja nie umiem o tym ciągle mówić. Patronite jest po prostu cholernie trudny. Ja nam, żeby zebrać tych 20 patronów, w tym. Ja was wszystkich przepraszam, ale po prostu jeśli chcecie mi pomóc wydać książkę, to zapraszam, a projekt Człowiek Oczuły, od razu mówię, nie przyjmuje hajsu. Nie ma w tym projekcie hajsu. Pomagam sobie bezgotówkowo, bo wiecie, gdzie hajs, tam kłótnie. Jak chcecie coś przynieść, to przynieście jedzonko i my z tego jedzonka coś wyczarujemy, a myślę, że to jest najlepsze. Wiecie, pomagamy konkretem, a kasa ale to jest trochę taka, stało się taką trochę twoją misją. Bo z tej całej twojej historii wynika, że ty się też mocno identyfikujesz, bo trochę byłeś w tym miejscu, może właśnie byłeś bezdomny, nie tracąc tego dachu nad głową i że ty rozumiesz w pewnym sensie chyba to miejsce, w którym oni są. Ja kumam tych ludzi. Oni mnie nie brzydzą. Ja nie mam żadnej awersji do tych ludzi. Nie mam nie ma między nami żadnego dystansu. Jeśli jest dystans, to powodowany tym, że oni się boją i ja im na to totalnie pozwalam. Totalnie na wszystko tym ludziom pozwalam. Totalnie pozwalam mnie zwyzywać, totalnie pozwalam mnie przytulić, totalnie pozwalam im popierdolić ze mną głupoty. I tyle. I każdy z tych ludzi może na mnie liczyć w pełni. Tyle, ile mogę, tyle pomogę. Jeśli się na coś umawiamy, to ja umawiam się tak, żeby móc zmienić plany i wam pomóc. Natomiast ważna jest subtelność w działaniu. To w tym projekcie, jeśli ktoś chce mi pomóc, musicie pamiętać i ja muszę pamiętać, że w tym projekcie liczy się ten człowiek, z którym aktualnie rozmawiasz i to wszystko, co do niego mówisz, musi być pewnikiem i nie możesz go zawieść kolejny raz.
jeśli coś mu obiecujesz, jeśli do czegoś, na coś się deklarujesz, to nie ma odwrotu. I to jest najważniejsze. I ja musiałem wziąć urlop na żądanie, jeśli obiecałem, że zawiozę go do lekarza i wziąłem ten urlop na żądanie. I nie interesują mnie konsekwencje. Jeśli coś komuś obiecasz, nie możesz go już zawieść. Ci ludzie nie mogą być zawodzeni. Koniec. No. A jakie masz marzenia? Może napij się, chcesz się napić. Ja bym chciał, chciałbym być sportowym świrem. A zacząłeś coś robić w tym Tak, kierunku? na razie robię te kroki, chodzę na tą siłownię, ale ćwiczę. Mój ziomek z programu Wojtek, który wygrał. Wiem, Wojtek zdrajca, policjant. Tak, i z moim ziomkiem po dzień dzisiejszy pozdrawiam serdecznie. A Iza też? Tak, super. Iza to jest w ogóle zajętą DJ-ką, z siostrą dałem teraz trasy po całej Europie, naprawdę byli w Bristolu, były gdzieś tam jeszcze, teraz jeżdżą po Polsce, więc super. Z Wojtkiem właśnie mi się nagrał, muszę słuchać wiadomość od niego. Pozdro Wojtek. Nagrywamy głosówki, no i on z Dorotą mają swoją siłownię gdzieś tam u siebie w bloku w piwnicy, oni Oni mnie, jak byłem u nich w Bydgoszczy, wzięli mnie na tą siłownię, przeciorali mnie, myślałem, że ja ćwiczę na siłowni, mi zrobili jeden trening, ja przez 4 dni nie chodziłem, więc ja chcę iść na takie treningi, ale powziąłem plan wzięcia sobie trenera personalnego, który nauczy mnie mądrze ćwiczyć. To jest bardzo dobry plan. To jest wszystko musi być mądre, tak. Bo ja słomianego zapału Ale to ty tak wziąłeś gacie i poszedłeś na siłkę i na maszynę? Ja wziąłem gacie, bo ja się cieszę, że nie przygotowałem się do tego jak taki statystyczny Polak z takim głupim heroizmem, że jak biegać najpierw buty do biegania za 400, Decathlon, spodenki z Forev, nie, po prostu miałem jakieś gacie, jakąś koszulkę, wziąłem buty i przyszedłem na siłownię. I jak już mnie ta maszyna, bo ja myślałem, że 40 kilo to nie jest problem, mnie podniosła do góry i mnie strzeliła prawie na drugą stronę, to myślałem, że coś jest nie tak. Że ta bieżnia, jak ja sobie ustawiam jakąś prędkość, że tak szybko ja nie mogę i że orbitrek 4 minuty ja nie mogę, że o co chodzi, że ci ludzie mówią mi, że godzina orbitrek, a ja po 4 minutach myślałem, że to jest koniec mojej przygody, nie tylko z siłownią, ale w ogóle, że się zawijam z tego świata, no i mówię, coś jest nie tak, ale powoli zacząłem chodzić, robię 30 000 kroków codziennie. To jest 30 000? Tak. O, panie szacun. Znaczy ja nie korzystam po prostu już kompletnie z wind, nigdzie, gdzie mogę chodzić schodami nawet w pracy, nie korzystam z komunikacji miejskiej i Bolta, wszędzie piechotą, wszędzie piechotą i to jest bardzo dobre, bo oczyszcza mi głowę, bo wtedy mam ten moment, kiedy jestem sam ze sobą i jak jest coś do wyrzucenia z głowy, to jest taka przestrzeń, że nikt nie narazi się na to, że dostanie rykoszetem przy tym moim czyszczeniu magazynu. No i tak sobie łażę. Nie? Czyli chcesz być gym freakiem. Wiesz co, chcę zobaczyć, jak to jest robić coś dla zdrowia tak realnie, nie? Bo też, kurczę, ludzie ćwiczą, bo to rzeczywiście jest zdrowe. Młodszy nie będę, więc jak nie zacznę teraz, to później może być tylko gorzej, nie? A teraz jestem na takiej naprawdę hoście tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. Zobaczymy. A trener, dobry pomysł. Dobry, tak, tylko musi być taki, że ze mną wytrzyma, bo to nie jest takie oczywiste. Wiesz co, ja ci powiem tak, jak pewnie w wielu zawodach, oni już tyle widzieli, tylu przerobili to petentów. Mam nadzieję, że może sobie jakoś bardzo słodzę teraz i dopowiadam, że jestem jakimś wyjątkowym przypadkiem, ale boję się, że mogą się zdziwić. Albo prokrastynujesz, wiesz. Wojtek... czekaj, Żenia, chodź. Musisz z trenerem zrobić tak, jak z terapeutem mówisz. No, żebym zamknął mordę, tak, ale ja zamykam mordę, ale jak zobaczyła Wojtek i Dorota mnie zobaczyli, jak robię przysiady, to Dorota musiała zrobić oddech i powiedzieć, Misiu, ani jednego nie zrobiłeś. A ja mówię, patrz, przez 30. Żadnego, Misiu. Także ale Żenia ma rację, słuchaj. Ale też mordę, w drugą, jeszcze to jest tak, że też możesz, jak ci trener nie pasi, po prostu szukać takiego, aż znajdziesz właściwego. Dobra, czyli co? Sport. Co tam jeszcze masz za marzenia? Chcę wydać książkę. Jest pisana, to będzie zbiór felietonu. Właśnie, bo Paweł ma swojego bloga i w dobie, ja ci powiem tak, w dobie też zalewu kontentu pisanego przez ChatGPT, to są trudne rzeczy, o których ty piszesz, bardzo trudne, ale to się zajebita. To ci mówię z serca, że to się po prostu dobrze czyta. Serio, jest taki jeden podcaster, nie będę mu teraz robił, on robi wszystkim podcasty, od kryminalnych po celebryckie jakieś takie, on teraz chyba wszedł do freaków. Denis? Nie, jest taki podcaster, Klepsydra. I ten on jest straszny, on jego nie nazywa. On ma 2 podcasty pisane przez ChatGPT. To jest scenariusz, to jest to zdanie, bo ChatGPT ma, i tego chyba nie da się wyrzucić z tego czata, że on stawia tezę, na którą od razu odpowiada.
A nie Tak. widzicie tego? Serio, nie umiesz tego zmienić, ku... Ale to Masakra. on został już wyjaśniony, bo on w ogóle podala całe podcasty Tak, amerykańskim podcasterom. I ja tylko Przepraszam, słyszałem i że on żeruje, uważam, na u takiej Kasi taniej Babi słyszałem jego, jak sensacji. ona gdzieś tam właśnie streama robi z tym wyjaśnieniem jego. Ja u oglądałam kogoś jakiś innego. podcast, gdzie Był, po prostu no gość, tak, wiesz, tak, dawał zagranicznych, centralnie... od anime po wszystko, tak. Natomiast to z czatem GPT ja słuchałem kilka jego podcastów i to jest po prostu, to jest ta formuła, którą czytam Wiesz na co? Instagramach takich małych lokali paznokciowych. Ale no. wiesz, że duzi podcasterzy też na przykład mają, bo ja też, to nie żeby zrób demonizować sobie sztuczną research. inteligencję. Ja korzystam Rób. ze sztucznej Ja inteligencji, też. ale nie w pracy kreatywnej, twórczej, tylko jak No, potrzebuję sobie coś zorganizować, szukam- ułatwić tak, pracę. jak szukam Ale widzę na researchu, przykład, że- słuchaj, takie podcasty typu Cyprian Majcher, naprawdę zajebisty podcast ogromny, żurnalista, który teoretycznie pisze teksty. No, I oni mają opisy na przykład na storkach typu, że wychodzi odcinek ChatGPT 100%. Ja No. sobie myślę, pewnie u Cypriana to ktoś robi. Mówię, stary, to zatrudnij chociaż kogoś, kto myśli własną głową. Nie, no serio, bo to, i to widać, już teraz się nie da go oszukać, a ten ale wiesz, że ChatGPT ludzie się tak zaczynają komunikować? ChatGPT niestety jakby nie zastąpi człowieka. Ale wiesz, że zaczynają używać języka ChatGPT i ludzie zaczynają mówić w ten sposób, konstruując zdania. Nie, tego To, jeszcze nie tak, wychwyciłem, ale tak. i mam nadzieję, że tego nie wychwycę jeszcze przez to. Ale ChatGPT jest po prostu wszędzie. No ale jest zalew gówna, straszny. Ale to jest, żeby nie było, ja uważam, że to jest narzędzie, tylko trzeba z niego się wykonać pracę, żeby nauczyć Znaczy korzystać. ja się łapię, od razu wiem, że ktoś pisał z czatem GPT, bo to jest dobrze napisane, rytmicznie, wszystko jest w punkt, wszystko jest idealnie i jak masz tak czytać się to tak bardzo rytmicznie, że aż nudno, to znaczy, że czat. No i czat jest taki bardzo, nie ma tam konkretów, więc jakby to też nie ma emocji. Ja nic, No ale co to było? Aha, że właśnie u ciebie, kurde, zdziwiłabym się, jakbyś korzystał z czata GPT do pisania swoich tekstów. Jakbym miał takiego czata GPT, Z to takim, bym kurde, powinien mózgiem. to powinien go opatentować ja, no. No. Nie, ja mam głowę i to mi pomaga, nie? Ja nie patrzę jakby nie zwracam uwagi na to, jak się to czyta. Ja zwracam uwagę na to, jak mnie się to pisze. Poprawiam to bardzo wielokrotnie. Mam ten problem, o którym wiem, że to chyba mówił kiedyś Żulczyk, że on w stanie jak trzeźwiał, to już nie mógł, to miałby największy problem z powrotem do pisania jak w trzeźwości. Że on wszystko wypierdał. Wszystko było źle. Bo jak byłeś pijany, no to pisałeś leciało. Bo ja też tak miałem. Jak piłem, to leciało. Było to bez sensu wielokrotnie. Natomiast jak jesteś trzeźwy, zwracasz na to uwagę. Ale już się uczę tego, że do 3 korekt, a później już zostawić, Wiesz, zawsze coś można poprawić. Zawsze, do 3 korekt. Także słuchajcie, Nieczytelny, też Tak. wszystko tam podlinkuję. Śledźcie sobie Pawła, bo tam trochę też jest ty trochę taki jesteś eklektyczny i ten twój blog też jest taki eklektyczny, Jest. że tam z tych rozdziałów o tobie stricte, tutaj nagle polityka, wiem, że też będziesz zaraz kulinarną część robił. Będzie, Więc jest to ciekawe. Ja się najbardziej oczywiście zagłębiłam w tą część o tobie. Bzdurnopis. I dlatego tam mam parę takich cytacików. Już ci tą rodzinę podarowałam, skoro powiedziałeś, że nie chcesz o tym rozmawiać, ale tam jest... Po prostu jak chcecie głębiej poznać człowieka i też wam się wydaje na przykład, że znacie kogoś, bo widzieliście fragment programu telewizyjnego, w którym, tak jak mówię, powiedziałeś, że to było o tobie, ale jeżeli chcecie na przykład lepiej zrozumieć na przykład dlaczego pewne zachowania i skąd one wynikały, to polecam wam bardzo serdecznie, bo jest to dobra literatura. Wiecie, ja też się skonfrontowałem z tym, co zrobiłem w programie już i chyba tu o tym programie postawię kropkę. A masz jakieś wnioski w ogóle? No Jeszcze tak cię szybko zapytam? Mam takie wnioski, że pracuję nad tym, że moja kropka nie musi być tą ostatnią postawioną na kartce, nie? Że ta kartka tej dyskusji jakby mogłem odpuścić w połowie pisania tego. I tyle. Poszedłem że o kilka takie... zdań za daleko, tak. Wielokrotnie. I tak, to nie jest czynny żal. Czynny żal nie żałuję tego, co powiedziałem, żałuję tego, jakich środków wyrazu użyłem i w jaki sposób to powiedziałem. Mogłem wielokrotnie zamknąć mordę, było to niepotrzebne, mogłem to skrócić i mogłem powiedzieć, że ja taki jestem, a nie dopisać jeszcze do tego okrągłą tyradę kogoś, nie? Więc jakby ja poszedłem, zagalopowałem się wielokrotnie i to jest mój wniosek.
muszę powściągnąć lejce czasami. Paweł, dzięki wielkie Dziękuję ci bardzo. za rozmowę. Zostaniesz z nami jeszcze na Aftertalka? No pewnie, że Wiesz tak. co to? Nie, ale zostanę. No to słuchajcie, dla naszych subskrybentów na Hiro Hiro, patronów na Patronite... Hiro to też jest w ogóle O, Hiro Poland, Hiro to jest super. muszę się dowiedzieć, co to jest w ogóle Zaraz Poland. ci tam wszystko coś powiem, dobrze. to my też. Więc dla naszych subskrybentów na Hiro Hiro, patronów na Patronite i wspierających na YouTubie, dla wspierających jest tylko Aftertalk, a dla patronów i Hiro Hiro jest jeszcze newsletter, w którym piszę, co tam mam za wrażenia po rozmowie z gościem, No. czyli se plotkuję, nawet poplotkuję na twój Zajebiście. temat. I co? Aftertalk to jest taka mała, krótka forma, czyli dalsza część podcastu po podcaście, Dobrze. zamknięta za payrolem dla osób, które wspierają naszą twórczość. No tak, no to Bo jak wspierajcie. wiecie, wyżyć z internetu, z twórczości swojej własnej, to jest... Słuchajcie, oni naprawdę nie zarabiają kokosów. Ja Nie. wiem, słyszałem i widziałem te Widziałeś wszystkich nasze ludzi. podsumowanie? I to jest tak, że naprawdę oni nie wychodzą stąd, nie wsiadają do bety, nie zapalają na modne, Chcielibyśmy. na Oleandrów do Warszawy, Tak. na sushi. Na razie, że nie Na mówię. razie, tak. tak. No, więc Paweł zostanie na Tak. Aftertalka, super, bardzo się cieszymy i chciałam podziękować wszystkim wspierającym i patronom i w szczególności patronce Krasulce, patronce Julce, Tomkowi i Mikusiowi, Kubie, Maksymilianowi i Wojtkowi. Bye! Ty wiesz, że z tych wszystkich patronów, co płacą najwięcej, Trójka